Mawashi-geri, kopnięcie okrężne, które potrafi przesądzić o zwycięstwie. W świecie sztuk walki są techniki, które można nazwać fundamentem i takie, które są symbolem mistrzostwa. Mawashi-geri, kopnięcie okrężne, należy do obu kategorii. To jedno z najbardziej charakterystycznych i widowiskowych uderzeń w karate, a zarazem jeden z najskuteczniejszych sposobów, by przełamać obronę przeciwnika. Nazwa pochodzi z języka japońskiego. Mawashi oznacza okrężny, a geri to kopnięcie. W dosłownym tłumaczeniu kopnięcie po okręgu, ale za tą prostą definicją kryje się technika, której perfekcyjne wykonanie wymaga lat treningu, setek godzin powtórzeń i wyczucia momentu, w którym można trafić. Korzenie i historia Mawashi-geri. Choć dziś Mawashi-geri kojarzymy głównie z karate, jego korzenie sięgają dawnych form walki wręcz w Japonii i Okinawie. W czasach, gdy samurajowie trenowali techniki nożne w połączeniu z bronią, kopnięcia okrężne były rzadziej stosowane niż ciosy prostoliniowe. Ale nie dlatego, że były mniej skuteczne, tylko dlatego, że wymagały większej swobody ruchu. Dopiero w XIX i XX wieku, kiedy karate ewoluowało w formę sportową i obronną, Mawashi-geri zaczęło zdobywać popularność. Jego rozkwit widać szczególnie po II wojnie światowej, kiedy karate zaczęło być praktykowane na całym świecie. Szkoły takie jak Shotokan, Kyokushin, Wadoryu czy Shitoryu zaczęły kłaść coraz większy nacisk na techniki kopnięć, a Mawashi-geri stało się nie tylko elementem kata, ale i kluczową bronią w kumite. W Kyokushin, gdzie walka jest pełnokontaktowa, Mawashi-geri stało się niemal znakiem rozpoznawczym stylu, szczególnie w wykonaniu legend takich jak Masutatsu Oyama czy Kenji Midori. Budowa techniki. Perfekcyjne Mawashi-geri to połączenie precyzji, dynamiki i równowagi. W skrócie wykonanie wygląda tak. 1. Pozycja startowa, stabilna postawa, gotowość do ataku lub kontrataku. 2. Uniesienie kolana. Ruch inicjujący jest kluczowy. Kolano podnosi się w bok, przygotowując trajektorię kopnięcia. 3. Rotacja bioder. To tutaj rodzi się siła. Biodra muszą pociągnąć nogę w łuku, nadając kopnięciu moc i szybkość. 4. Kontakt. Zależnie od sytuacji można uderzyć podbiciem stopy, śródstopiem lub piszczelem. W walce sportowej często stosuje się podbicie lub śródstopie, w realnej samoobronie piszczel dla maksymalnego efektu. 5. Powrót nogi. Błyskawiczne cofnięcie nogi po trafieniu, aby uniknąć przechwycenia lub kontrataku. Siła Mawashi-geri nie pochodzi wyłącznie z mięśni nogi. Kluczowe jest zsynchronizowanie całego ciała, nóg, bioder, tułowia i rąk. Prawidłowe oddychanie i praca ramion pomagają utrzymać równowagę i zwiększyć dynamikę. Rodzaje Mawashi-geri. Mawashi-geri można podzielić na kilka odmian, zależnie od wysokości i sposobu wykonania. Shudan Mawashi-geri. Na poziom tułowia przeciwnika celuje w żebra lub splot słoneczny. Jodan Mawashi-geri. Wysoko w głowę przeciwnika. Efektowne, ale ryzykowne. Gedan Mawashi-geri. Nisko w udo lub kolano, stosowane w stylach pełnokontaktowych i MMA. Ura Mawashi-geri. Kopnięcie okrężne od tyłu, z ruchem przypominającym półokrąg w odwrotną stronę. Tobi Mawashi-geri. Wersja wyskoczna, idealna na zaskoczenie przeciwnika. Mawashi-geri w historii mistrzów. Wielu mistrzów karate zasłynęło dzięki perfekcyjnemu Mawashi-geri. Andy Hug, legendarny zawodnik Kyokushin i K1, znany był z potężnych, szybko piszczyli kopnięć, które nokautowały przeciwników. Glaube Fightosa w K1 pokazał, jak można łączyć Mawashi-geri z innymi technikami, tworząc płynne kombinacje. W Japonii Mawashi-geri stało się symbolem szybkości i zaskoczenia. Wielu zawodników w kumite trzyma tę technikę w zanadrzu, by w decydującym momencie zdobyć punkt lub znokautować przeciwnika. Mawashi-geri w innych sztukach walki. Choć wywodzi się z karate, Mawashi-geri można znaleźć także w taekwondo, jako dory-ochagi, kickboxingu, muay thai czy MMA. W każdej z tych dyscyplin zmienia się nieco mechanika. W muay thai uderza się głównie piszczelem, w taekwondo częściej podbiciem stopy, a w MMA kopnięcie jest łączone z feintami i pracą dystansem. Uniwersalność tej techniki sprawia, że jest używana zarówno w sportach kontaktowych, jak i w realnej samoobronie. Ciekawostki i fakty. W karate sportowym Mawashi-geri jest jedną z najczęściej punktowanych technik w kumite.
W Kyokushin Mawashi Geri w udo przeciwnika jest podstawą taktyki osłabiania rywala. Rekord najszybszego Mawashi Geri w historii pomiarów biomechanicznych to mniej niż 0,2 sekundy od inicjacji do kontaktu. Trening Mawashi Geri rozwija nie tylko nogi, ale też mięśnie korpusu i równowagę. To pełny, funkcjonalny ruch całego ciała. Dlaczego Mawashi Geri jest tak skuteczne? Odpowiedź jest prosta. Zaskoczenie, siła i trudność w obronie. Trajektoria kopnięcia omija centralną linię obrony przeciwnika, przez co często jest mniej przewidywalna niż ciosy proste. Odpowiednio wykonane Mawashi Geri może złamać gardę, trafić w żebra, szyję lub głowę i zakończyć walkę jednym ciosem. A teraz pytanie do ciebie. Jakie jest twoje ulubione zastosowanie Mawashi Geri? Szybki atak na głowę, czy może niszczący low kick w udo? Napisz w komentarzu pod filmem, bo jestem ciekaw, jakie warianty stosujecie najczęściej i w jakich sytuacjach. Jeśli chcesz zobaczyć więcej materiałów o technikach karate i sztuk walki, koniecznie obejrzyj inne filmy na kanale. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i zostaw łap w górę, jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy. Dzięki, że byłeś tu ze mną.